Teraz pokażę Wam gaz, jaki używany jest w policji. O, to będzie typowy gaz policyjny o pojemności właśnie około 50 ml i taki gaz będzie miał zasięg około, znaczy najlepiej będzie działał w przesięgu około pół metra, znaczy musimy być naprawdę blisko takiej osoby, żeby on faktycznie zadziałał. I jak w ogóle działa taki gaz? Przede wszystkim działa na błony śluzowe, to znaczy po rozpyleniu go w okolicach twarzy, to znaczy nosa, oczu, ust, będzie powodował pieczenie, będzie powodował łzawienie oczu, także napastnik będzie przez jakiś czas, myślę około 15 minut na pewno wyłączony z atakowania nas, będzie raczej zajmował się tym, żeby jak najszybciej zneutralizować ból, również przez to, że jego oczy będą łzawić, nie będzie mógł posługiwać się do końca swoimi zmysłami, czy to wzroku, czy czucia, z tego względu, że jego układ nerwowy na jakiś czas zostanie zaburzony. Substancją czynną w takich gazach będzie kapsaicyna, czyli jak często mówi się potocznie, będą to gazy pieprzowe, dlatego że kapsaicyna jest to składnik, który można znaleźć w pieprzu i substancja czynna zazwyczaj znajdująca się w takim gazie będzie miała stężenie do 15%. Jeśli chodzi o gazy, będziemy mogli również podzielić je na gazy płynne i żelowe. Jeśli chodzi o płynne, możecie spotkać się z takimi, które będą rozpylały albo tak zwaną chmurę, który oczywiście będzie miał mniejszy zasięg, albo będą tym gazem tryskały na dużo większą odległość. No i oczywiście każdy ma swoje plusy i minusy. W przypadku chmury nie musimy skupiać się na tym, żeby typowo celować takim gazem komuś w twarz, dlatego że po rozpyleniu nawet na oślep, jeśli stworzymy bardzo dużą chmurę, nasz przeciwnik zaciągnie się tym, wejdzie w taką chmurę i na pewno go wyeliminujemy, ale musimy stosować go również na bliższą odległość, więc również następuje jakieś takie ryzyko tego, że po części również sami będziemy narażeni na działanie takiego gazu. Natomiast gaz rozpylony taką strugą na pewno plusem będzie to, że będzie działał na większą odległość, już z daleka możemy się obronić, jednakże minusem jest to, że na pewno musimy celować, to znaczy gdy taka struga zostanie rozpylona gdzieś w okolicach brzucha czy poniżej, tak naprawdę ten gaz nie zadziała, musimy celować typowo w okolice twarzy, nosa, ust, wtedy będzie działał on z pełną mocą. W przypadku oczywiście adrenaliny, gdy będziemy stosować go podczas biegu i tak dalej, celowanie, celność takim gazem nie będzie tak perfekcyjna w przypadku, gdy spokojnie możemy sobie wyjąć ten gaz i zastosować go w odpowiedni sposób, więc każdy ma swoje plusy i minusy, to już musicie dostosować do siebie. Jeszcze warto wspomnieć, że gaz rozpylany w postaci chmury na pewno lepiej będzie zastosować go w nocy, gdy na przykład musicie obronić się przechodząc w jakiejś ciemnej ulicy, gdzie niekoniecznie możecie zlokalizować napastnika i często, gdy nie możecie posługiwać się zmysłem wzroku, rozpylanie takiego gazu na oślep może Wam pomóc, z tego względu, że napastnik raczej na pewno wejdzie w tą chmurę gazu i zda on zamierzony efekt. Natomiast niekoniecznie użycie takiego gazu w postaci chmury będzie odpowiednie w pomieszczeniach. Na przykład jeśli Wy będziecie również w tym pomieszczeniu, będziecie narażeni na użycie takiego gazu, często mogą się z tym spotkać pracując w wcześniejszej formacji, gdzie rozpylenie gazu w postaci chmury w przedziale, do którego później musieliśmy wejść, mogło spowodować to, że nasza praca była również utrudniona. I w takim przypadku, czyli pomieszczeń, dużo lepszy będzie gaz czy żelowy, czy rozpylony płynny w postaci strugi. Też bardzo dobrą opcją może być gaz rozpylony w postaci chmury, jeśli zaatakuje Was pies. Szczególnie to się tyczy osób, które miały już spotkanie z pieskiem. Pamiętajcie, że pies, który jest agresywny, często nie możemy dokładnie zlokalizować jego położenia, jest bardzo szybki, biega, przemieszcza się i rozpylenie w postaci strugi może po prostu spowodować to, że nie trafimy i nie obronimy się przed psem, więc chmura, mimo że będziemy na nią również narażeni, myślę, że pies i jego czulsze zmysły niż nasze, po prostu gaz zadziała na niego nawet lepiej niż na człowieka, więc jeśli macie do czynienia lub jesteście narażeni na kontakt z psem, dlatego gaz w postaci właśnie rozpylonej chmury będzie wydawał się dużo lepszym pomysłem niż w postaci strugi czy gaz żelowy, którym pewnie nie traficie w rozpędzone zwierzę. Dobra, kolejna rzecz. Jeśli jesteśmy już przy temacie takim, że rozpylamy gaz w postaci chmury i sami jesteśmy narażeni na jego działanie, jak zneutralizować działanie takiego gazu, czyli tak naprawdę tej kapsaicyny. Są dwie opcje.
Pierwsza rzecz są to chusteczki neutralizujące, które właśnie warto mieć na służbie, to znaczy wrzucić sobie gdzieś do kieszonki, oczywiście niekoniecznie wy musicie dostać gazem, ale też można się spotkać z takimi sytuacjami, gdzie osoby trzecie dostają na ulicy gazem, nie wiadomo od kogo, nie potrafią zlokalizować tej osoby, więc fajnie by było też takiej osobie pomóc. Czyli wyciągamy chusteczki, przecieramy twarz, oczy, usta, nos i kapsaicyna przestaje działać. To jest pierwsza opcja. Druga opcja, którą ja polecam, zazwyczaj gdzieś utarło się w mediach, że jest to mleko, ale tak naprawdę najlepiej działa śmietana, rzadka. Im więcej procentowa, jeśli chodzi o tłuszcz, tym lepiej, więc 30% płynna śmietana, nią polać twarz, przemyć i działanie tego gazu ustępuje dużo szybciej. Szczególnie to jest ważne, jeśli osoba musi złożyć zeznania i po prostu zanim ten gaz i jego działanie zostanie zneutralizowane, trwa to bardzo długo, więc często podejście do pierwszego lepszego sklepu i zakupienie takiej śmietany na pewno będzie dobrą opcją i szybko zneutralizuje gaz, tym bardziej jeśli będziecie musieli używać go wobec osoby. I też się tak zdarza, bo w dynamicznej akcji niekoniecznie zwracamy uwagę na to, w którą stronę wieje wiatr. Czy wy, czy wasz kolega dostanie takim gazem, warto właśnie mieć przy sobie takie chusteczki, czy podejść do sklepu, żeby zneutralizować jego działanie. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym skierować szczególnie do dziewczyn, kobiet, gdy nosicie gazy, wiadomo, damska torebka, temat rzeka, znajduje się tam wszystko i wszystko ciężko znaleźć i zazwyczaj, gdy rozmawiam gdzieś tam z kobietami, gdy rozmawiamy o samoobronie, często jest tak, że noszą taki gaz, nawet jakiś malutki w torebce. Mega słaby pomysł moim zdaniem, dlatego że w przypadku życia, po pierwsze, zanim otworzą tą torebkę, znajdą, w ogóle zlokalizują dyszę, trwa to bardzo długo, więc jeśli trzeba będzie się im obronić, po pierwsze potrwa to bardzo długo, będzie nieskuteczne, więc dużo lepszą opcją jest po prostu kupić jakiś mniejszy gaz, nawet 10-20 ml i ulokować go gdzieś w kieszeni. Wtedy nawet gdy będziecie z kimś rozmawiać, pokażecie ręce, tak, za chwilę oddam telefon, oddam pieniądze, wkładam swoje ręce do kieszeni, w którym już mam gaz, mniej więcej lokalizuję dyszę kciukiem i wtedy mogę go użyć. Dużo lepsza opcja niż ściąganie torebki, grzebanie tam 20 minut zanim cokolwiek znajdę, bo też nasz przeciwnik niekoniecznie będzie w nastroju do tego, żeby pozwalać nam na takie ruchy. I też nasza torebka po prostu może zostać zabrana, przeciwnik może uciec i tak ani pieniędzy, ani gazu, ani w sumie nic. Kolejny środek przymusu bezpośredniego, pałka służbowa, też mamy kilka rodzajów, więc zacznijmy od pałki tak zwanej białej damy, gumowa pałka, która już odchodzi do lamusa i teraz myślę, że bardzo ciężko spotkać czy policjanta, czy kogoś z innych służb, który nadal będzie używał takiej pałki. Myślę, że tak naprawdę nie spełnia ona swojego głównego zadania, w sensie, nie wiem, ja jestem człowiekiem, który zazwyczaj używał tej pałki do wykonywania dźwigni transportowych, w ogóle do wykonywania dźwigni czy obezwładniania. Tamta, to znaczy biała pałka, służyła głównie do okładania ludzi, więc raczej odchodzi się od tego i dzisiaj się już jej nie stosuje. Zastąpiła ją pałka typu tonfa, przede wszystkim dużo lepsza, dlatego że oprócz głównego ramienia posiada również ramię krótkie. Ma w środku metalowy trzpień. Przez właśnie to ramię krótkie bardzo dobrze przydaje się w przypadku doprowadzeń, gdy mamy agresywną osobę. Można pomóc sobie założyć dźwignię transportową przy użyciu tej pałki, czy właśnie taką osobę obezwładnić bez technik ataku. Tak naprawdę tą pałką to moim zdaniem jest bardzo dobre. Mamy również pałkę szturmową. Będzie to pałka używana szczególnie przez oddziały prewencji, tak zwane OPP. Będzie to dłuższa pałka, również metalowy trzpień w środku, jednakże będzie trochę bardziej miękka i ona będzie przydawała się głównie w przypadku jakichś strajków, nielegalnych demonstracji, czy w przypadku ataku kibiców. Jej zadanie jest głównie prewencyjne, z tego tytułu, że jest ona dłuższa, robi też może troszeczkę większe wrażenie i przede wszystkim ma do tego służyć, aby stworzyć taką otoczkę do tego, aby nasz przeciwnik zaniechał swoje zamiary atakowania, dlatego pewnie też jest używana przez oddziały prewencji. I ostatni rodzaj pałki, który możemy spotkać, będzie to pałka teleskopowa, tak zwany baton. Myślę, że najbardziej poręczna pałka, to znaczy zajmuje ona bardzo mało miejsca, bardzo łatwo można się z nią przemieszczać, biegać, wykonywać na niej chwyty, dźwignie, jest rozkładana. No i oczywiście będzie też metalowa, więc jeśli będzie trzeba kogoś szybko obezwładnić, zneutralizować atak, będzie też pałką, która da nam największą skuteczność. To są przede wszystkim ich główne zalety. Również pałką, którą można spotkać w innych służbach, będzie pałka typu EMS. Bardzo podobna, będzie przypominała swoją budową trójząb. Bardzo dobrze można wykonywać nią
szczególnie omiatanie, czy jakiekolwiek działania rotacyjne z pałką. Sam używałem jej w służbie i bardzo mi się podobała. Też była bardzo poręczna i można było z nią przede wszystkim biegać i ułożyliśmy ją sobie na pasie odpowiednio, czy jazda samochodem, bieganie, czy jakiekolwiek inne działania. Nie przeszkadzała totalnie, można było wręcz zapomnieć, że nosi się na pasie, a swoje zadanie pełniała doskonale i gdybym mógł wybrać moim zdaniem jedną najlepszą pałkę, która w służbie przydaje się najbardziej, byłaby to właśnie pałka EMS. Kolejny środek przymusu bezpośredniego będą to generalnie środki, które służą do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej i zajmiemy się tutaj paralizatorami. Pierwszy rodzaj będzie to paralizator typu GROM, który działa z przyłożenia. Druga opcja będzie to paralizator, który działa na tak zwaną odległość, czyli fazer, taser, jak zwał, tak zwał, w zależności od firmy, która produkuje tego typu urządzenie. Najpierw zajmiemy się paralizatorem, który działa z przyłożenia. Natężenie prądu 10 mA. Na rynku cywilnym można dostać paralizatory, które mają natężenie poniżej 50 mA. Im wyższe natężenie, tym działa on lepiej na nasz układ nerwowy, w sensie lepiej będzie obezwładniał, więc tu już porównując do tasera, który działa na odległość i jego natężenie to 50 mA, możemy wnioskować, że ten, który działa na odległość, jest kolokwialnie mówiąc dużo mocniejszy. Jednakże napięcie w paralizatorze, który działa z przyłożenia, jest wyższe, bo będzie to 500 000 V. I jeśli chodzi o plusy i minusy. Paralizator, który działa z przyłożenia, na pewno jego minusem będzie to, że aby jego użyć, musimy wejść w bardzo bliski kontakt z naszym przeciwnikiem. To znaczy musimy przyłożyć paralizator, który nie ma zbyt dużych rozmiarów i to powoduje też pewien moment, w którym musimy zbliżyć się na tyle blisko, że osoba może nas zaatakować, ponieważ staniemy w jej zasięgu. Oczywiście również paralizatora nie możemy używać z środkami przymusu bezpośredniego, na przykład takim jak kajdanki. To zazwyczaj będzie pierwszy po sile fizycznej środek, który użyjemy do obezwładnienia osoby. Jeśli chodzi o plusy, zawleczka zabezpieczająca, to znaczy mając paralizator typu GROM, mamy taki jakby sznureczek, który możemy założyć sobie na rękę i w przypadku nasz przeciwnik będzie chciał wyrwać taki paralizator, zabezpieczenie odłącza się i taki przedmiot nie może już razić prądem, więc nawet w przypadku, jeśli ktoś by nam zabrał taki paralizator, wypadłby nam i ktoś by chciał go przejąć, nie będzie działał i to jest na pewno coś, co jest bardzo dobrze przemyślane przez producenta, za to duży plus. Ale skupmy się teraz na urządzeniu, które działa na odległość typu taser, fazer. Moim zdaniem o wiele bardziej skuteczny. Można powiedzieć, że skutecznie działa na odległość około 5 metrów. Tak naprawdę daje nam potężne pole do popisu, ponieważ 5 metrów, nawet gdy osoba będzie biegła w naszą stronę, zdążymy dobyć taki taser, strzelić i jeśli elektrody wbiją się, to zadziała poprawnie. Jeśli jesteśmy przy elektrodach, możemy przejść też do budowy. Taki taser będzie bardzo podobny do broni palnej, dlatego często też producenci oznaczają go na żółto. W przypadku dobycia, wyciągnięcia z kabury nasz przeciwnik będzie widział, że nie jest to broń palna, tylko inne urządzenie. Oczywiście też w przypadku użycia, jeśli mamy użyć takiego urządzenia, musimy też ostrzec o tym, co się wydarzy. Więc nawet strzał takim paralizatorem, który działa z przyłożenia, w sensie użycie iskry i taki typowy, charakterystyczny, strzelający dźwięk, już on sam może działać bardzo psychologicznie i osoba, która będzie widziała, że za chwilę może być rażona prądem, może zaniechać swoje zamiary, to w przypadku wyciągnięcia czegoś, co przypomina broń palną, w dodatku jest jaskrawo żółte i ostrzeżemy, że może zostać rażona prądem taka osoba, już może wywołać jakiś tam duży aspekt psychologiczny, który będzie działał na naszą korzyść. Dodatkowo taki taser wyposażony jest oczywiście w przyrządy celownicze, muszka, szczerbinka. Dodatkowo producent też wpadł na genialny pomysł, żeby umieścić tam wskaźnik laserowy. W przypadku strzałów na odległość 5 metrów i więcej daje nam to faktycznie jakąś możliwość celowania, tylko musimy pamiętać, że elektrody wystrzelone z niego, które będą na takich metalowych drucikach, będą wystrzelone elektrody, które będą przemieszczać się w kierunku naszego przeciwnika, nie uderzą
typowo w punkt naszego celowania, tylko jedna poleci trochę wyżej, druga trochę niżej, dlatego żeby impuls elektryczny przeszedł przez całe ciało przeciwnika. Jeśli jedna wbije się w okolicach szyi, poniżej, gdzieś tutaj obojczyków, barków, druga w nogę, jakby zadziała on na duży obszar ciała, więc wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że osoba zostanie poprawnie obezwładniona. Dlatego też będzie działał moim zdaniem skutecznie na odległość 5 metrów, bo w przypadku większej odległości po prostu elektrody mogą rozjechać się na taką odległość, że nie zadziałają skutecznie. Na końcu takiego paralizatora typu taser mamy wymienne kartridże, to znaczy jeśli raz go użyjemy, kartridż jest do wyrzucenia, musimy założyć nowy. Kartridże mają taką opcję, że niekoniecznie muszą razić prądem, po prostu może być tam sprężony azot, a w środku albo kulki pudrem pieprzowym, czy jakąkolwiek inną substancją, która w kontakcie z przeciwnikiem rozpyli się i osoba zostanie obezwładniona. W przypadku paralizatora, który działał z przyłożenia, było to napięcie 10 mA, tutaj mamy napięcie 10 mA, ale w przypadku tasera natężenie również 10 mA, bo tylko takie jest dostępne na rynku cywilnym, natomiast napięcie 50 000 V, napięcie dużo mniejsze niż w przypadku paralizatora, który działa z przyłożenia. Też właśnie natężenie nie może być większe, jest to regulowane w ustawie o broni i amunicji. W przypadku urządzeń, które będą miały większe natężenie, nie mogą być zakupione czy dozwolone na rynku cywilnym. Jeżeli również chodzi o budowę, dalej mamy również bezpiecznik, który po wciśnięciu spustu wystrzelą elektrody, paralizator zacznie działać automatycznie i jeśli będziemy chcieli, aby przestał razić prądem, musimy wcisnąć bezpiecznik. To jest bardzo ważne, bo często może dochodzić do sytuacji, w których osoba pod wpływem adrenaliny nie włączy bezpiecznika i osoba może być rażona prądem bardzo, bardzo długo. Oczywiście producent podaje, mimo że taki paralizator będzie działał zakłócająco do naszego układu nerwowego, będzie powodował silny ból i paraliż, jest on totalnie bezpieczny dla naszego serca. Jak wiemy, zdarzają się przypadki takie, w których użycie takiego urządzenia może powodować jakieś skutki, jednakże często jest tak, że również osoby chorują pod kątem układu krwionośnego, serca. Na to jakby też nie mamy już większego wpływu. Przedstawiliśmy Wam podstawowe środki przymusu bezpośredniego, który każdy policjant zazwyczaj ma przy sobie na ulicy. Zastosowaliśmy też jakąś taką gradację, jak moim zdaniem należy ich używać, od środka, który będzie powodował najmniejsze skutki, do środka, który może już powodować skutki użycia. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, napisać jakiś środek w Waszej opinii jest najbardziej skuteczny. Moim zdaniem, tak jak mówiłem w filmiku, mi najbardziej sprawdza się siła fizyczna. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, wbić na Instagram i zostawić po sobie jakąś aktywność. Trzymajcie się, do następnego, hej!